Zemsta to potrawa, którą Polacy w XII wieku serwowali nie tylko zimną, ale i z ogniem, toporem oraz siarczystym okrzykiem „za biecz”. Tak właśnie wyglądała wyprawa Bolesława Krzywoustego na Ruś w roku 1125. Mało znana, często pomijana w szkolnych podręcznikach, ale, panie dzieju, co to była za akcja? To nie tylko historia bitwy, lecz opowieść o odwadze, honorze i sile, która ukształtowała Polskę. Dla nas, Polaków, to przypomnienie, że nawet w najcięższych czasach potrafimy stanąć razem i pokazać światu, kim jesteśmy. Zanim jednak wejdziemy z hukiem w samą bitwę pod Wilichowem, cofnijmy się o kilka lat, bo każda dobra opowieść o zwycięstwie potrzebuje solidnego fundamentu, a ten fundament to Polska, która w XII wieku walczyła o swoje miejsce w Europie. Bez zrozumienia kontekstu epoki, bez wgłębienia się w realia życia, polityki i mentalności tamtych czasów, trudno jest w pełni docenić rangę i znaczenie wydarzeń, które doprowadziły do triumfu pod Wilichowem. To nie była odosobniona potyczka na pograniczu. To był kulminacyjny punkt narastających napięć i starć, w których stawką była nie tylko ziemia, ale i prestiż, suwerenność oraz przyszłość młodego państwa polskiego. XII wiek to czas, gdy Polska była jak młody wojownik, pełna ambicji, ale otoczona wrogami. Europa Wschodnia przypominała szachownicę, na której królowie, książęta i cesarze przesuwali pionki w grze o władzę. Granice zmieniały się szybciej niż wiatr na Mazowszu, a każdy, kto chciał być kimś, musiał mieć miecz w ręku i spryt w głowie. Polska, podzielona po śmierci Bolesława Chrobrego, wciąż szukała jedności. To był świat, gdzie słabość oznaczała zagładę, a siła rodziła szacunek. W tym chaosie pojawił się Bolesław III Krzywousty, człowiek, który nie tylko chciał, ale potrafił zjednoczyć kraj. Nie był to władca z bajki, który zdobywał serca balladami. To był wojownik, strateg, a czasem i bezlitosny polityk. Jego imię stało się symbolem, nie tylko dla rycerzy, ale dla każdego Polaka, który marzył o państwie silnym i dumnym. Gdyby żył dziś, jego hasła krążyłyby w sieci z milionami polubień. Ale wtedy, w XII wieku, jego lajki to były zwycięstwa na polach bitew i szacunek sąsiadów. Polska tego okresu, choć formalnie królestwem od roku 1025, często borykała się z wewnętrznymi podziałami i zewnętrznymi presjami. Cesarstwo niemieckie na zachodzie, dynamicznie rozwijające się księstwa ruskie na wschodzie, plemiona pogańskie na północy i południu, wszystko to tworzyło tygiel zagrożeń i możliwości. Państwo polskie, z jego rozwijającą się strukturą grodową, wciąż kształtującym się rycerstwem i rosnącym znaczeniem Kościoła, było bytem w ciągłej transformacji. Władcy musieli wykazywać się niezwykłą zręcznością dyplomatyczną i militarną, by utrzymać swoją pozycję. Nie wystarczyło być dobrym wodzem. Trzeba było być również wizjonerem, politykiem i administratorem. Bolesław Krzywousty, postać o niezwykłej charyzmie i determinacji, doskonale odnajdywał się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Jego panowanie, trwające od roku 1015 do roku 1018, było pasmem niemal nieustannych wojen i reform. Był to władca, który rozumiał, że przyszłość Polski zależy od jej siły militarnej i zdolności do obrony swoich granic. Zjednoczył ziemię, podporządkował sobie Pomorze, prowadził ekspansję na wschodzie, jednocześnie odpierając najazdy cesarskie. Jego polityka była dalekowzroczna, a działania zawsze przemyślane, nawet jeśli z dzisiejszej perspektywy wydają się brutalne. W kontekście epoki jego metody były standardem. Nie było miejsca na sentymenty. Liczyły się wyniki. To nie jest historia tylko o bitwie pod Wilichowem. To opowieść o tym, jak Polska nauczyła się mówić dość i jak zrobiła to z rozmachem. To świadectwo,
że wola walki o własne istnienie, poparta skutecznym przywództwem, może odmienić losy narodu. Żeby zrozumieć, dlaczego w roku 1125 Polska ruszyła na Ruś, trzeba cofnąć się do lat wcześniejszych. Relacje polsko-ruskie nigdy nie były sielanką. Granice między Polską a Rusią były jak linie na piasku. Wystarczyło, że wiatr zawiał, a już ktoś próbował je przesunąć. Ruscy książęta, Rurykowicze, uważali się za spadkobierców potęgi Kijowa. Ale Polska? Ona też miała ambicje. I Bolko, jak nazywali go bliscy, nie zamierzał być pionkiem w cudzej grze. Historia kontaktów polsko-ruskich była złożona, naznaczona zarówno okresami sojuszy, jak i ostrymi konfliktami. Obie strony dążyły do umocnienia swoich pozycji na wschodnich rubieżach Europy Środkowej. Ziemie pograniczne, często słabo zaludnione i niejasno zdefiniowane pod względem przynależności, stanowiły naturalny obszar rywalizacji. Władcy obu państw, kierując się logiką geopolityczną XII wieku, dążyli do poszerzenia swoich wpływów i zasobów, a to często oznaczało zbrojne interwencje. W roku 1121 doszło do wydarzenia, które rozpaliło iskrę. Wołodar, książę Przemyski, wpadł w polskie ręce. Kroniki nie są zgodne, jak to się stało, czy to była bitwa, zasadzka, czy polityczna pułapka, ale fakt pozostaje faktem. Wołodar, dumny Rurykowicz, siedział w polskim lochu. Dla niego to nie była tylko niewola, to był cios w serce jego prestiżu. W oczach innych książąt wyglądał jak ten, co dał się ograć młodszemu bratu Europy, Polsce. Upokorzenie Wołodara było nie do zniesienia w kulturze, gdzie honor i pozycja społeczna były wartościami nadrzędnymi. Odzyskanie twarzy stało się priorytetem. Wołodara wypuszczono, ale zraniona duma nie zna przebaczenia. W zamian za wolność zmuszony był prawdopodobnie do złożenia hołdu Bolesławowi lub przynajmniej do uznania jego przewagi, co tylko pogłębiało jego urazę. Wołodar wrócił do Przemyśla, a w jego cieniu rośli jego synowie, Wołodymirko i Rościsław. Młodzi, ambitni, z ogniem w oczach i planem w głowie. Chcieli pokazać, że Ruś nie klęka. Pragnęli zmazać hańbę ojca i udowodnić swoją siłę. Czekali na odpowiedni moment, na słabość polskiego sąsiada. I wtedy, w roku 1124, pojawiła się okazja. Bolesław był zajęty na północy chrystianizacją Pomorza, umacnianiem granic, może nawet, jak chce legenda, wyprawą do Danii. Zaangażowanie księcia w tak odległe i kosztowne przedsięwzięcia osłabiało jego obecność na południowo-wschodnich rubieżach. Rusini uznali, że to ich moment, wysłali zwiadowców, którzy potwierdzili, że główne siły polskie są daleko. Uderzyli na Biecz, miasto bogate, spokojne, leżące na pograniczu, stanowiące ważny ośrodek handlowy i strategiczny. Było to miasto dobrze prosperujące, co czyniło je atrakcyjnym celem dla najazdu, który miał nie tylko zademonstrować siłę, ale i przynieść znaczne łupy. Wpadli jak burza, palili wsie, grabili dobytek, nie brali jeńców. Atak był brutalny i bezlitosny, mający na celu zastraszenie i zniszczenie polskiego potencjału w regionie. To nie był zwykły najazd, to była jawna prowokacja. Akt agresji wymierzony bezpośrednio w autorytet Bolesława Krzywoustego i w honor całego państwa polskiego. To był policzek wymierzony Polsce i to był błąd, bo Bolesław nie był człowiekiem, który zapomina. Jego polityka opierała się na zasadzie wzajemności. Za każdy cios Polska odpowiadała podwójnie. Atak na Biecz był jawnym naruszeniem niepisanych zasad pokojowego współistnienia i wymagał natychmiastowej, zdecydowanej reakcji, aby utrzymać równowagę sił i wysłać jasny sygnał, że Polska nie pozwoli na bezkarne naruszanie swoich granic i krzywdzenie swoich poddanych. Zimą roku 1124 w polskich grodach nie śpiewano kolęd. Słychać było szczęk mieczy,
rozmowy o zdradzie Rusinów i gniew, który narastał jak lawina. Bolesław, dowiedziawszy się o najeździe na Biecz, nie wpadł w rozpacz. Nie wysłał poselstwa z prośbą o wyjaśnienia. On zaplanował odpowiedź, która miała przejść do legendy. Była to odpowiedź, która miała nie tylko ukarać sprawców, ale i zaszczepić w nich głęboki strach przed polską potęgą, tak aby nigdy więcej nie odważyli się na podobne działania. Kraków, gród centralny Polski, stał się sercem przygotowań. Na Wawelu zwołano wiec, czyli zgromadzenie najważniejszych dostojników państwa. Ściągnęli wojewodowie z Mazowsza, Śląska, Wielkopolski. Nawet pomniejsi kasztelani, którzy na co dzień bardziej martwili się o plony niż o politykę, stawili się na wezwanie. Każdy, kto miał choćby odrobinę znaczenia, musiał być obecny, by złożyć hołd księciu i potwierdzić swoją lojalność w obliczu zagrożenia. Za Biecz! Brzmiał okrzyk, który niósł się po dziedzińcach. To nie była tylko wojna, to była sprawa honoru. Słowa te stały się bojowym zawołaniem, zjednoczyły rycerzy i chłopów w wspólnym celu. Zimowa kampania to nie żarty. Mróz szczypał w policzki, konie zapadały się w śniegu, a drogi zamieniały się w błotniste pułapki. Logistyka takiej wyprawy w XII wieku w warunkach zimowych była niezwykle skomplikowana. Transport prowiantu, uzbrojenia, paszy dla koni, a także zapewnienie schronienia dla tysięcy żołnierzy wymagały niezrównanej organizacji i planowania. Ale polscy rycerze, wychowani na opowieściach o Chrobrym, nie znali słowa niemożliwe. Byli zahartowani w boju i przyzwyczajeni do trudów. Bolesław osobiście nadzorował przygotowania. Rozkazał ostrzyć miecze, zbierać zapasy, wzmacniać tarcze. Wydał szczegółowe instrukcje dotyczące organizacji marszu i aprowizacji, aby zapewnić płynność i skuteczność działania. Każdy gród miał wystawić drużynę od zaprawionych w boju rycerzy po młodych, którzy marzyli o chwale. Zmobilizowano całe dostępne siły, co świadczyło o wadze przedsięwzięcia. Kościół też odegrał swoją rolę, i to niebagatelną. Biskupi, którzy widzieli w Bolku nie tylko księcia, ale i obrońcę chrześcijaństwa, błogosławili wojsko, w katedrach odprawiano msze za zwycięstwo. Modlono się o pomyślność i opiekę boską nad polskimi rycerzami. Niech Bóg prowadzi nasze miecze, mówili kapłani, a lud klękał, wierząc, że to nie tylko wojna o ziemię, ale i o wiarę. Udział Kościoła nadawał wyprawie wymiar krucjaty, podnosząc morale wojska i legitymizując działania księcia w oczach ludu i europejskich monarchów. To było potężne narzędzie propagandowe i jednoczące. W tych przygotowaniach rodziła się jedność. Polska, podzielona przez wcześniejsze spory między braćmi, Bolesławem i Zbigniewem, teraz mówiła jednym głosem. Wspólny wróg i wspólny cel zjednoczyły naród w sposób, który nie zawsze był oczywisty w okresie rozbicia dzielnicowego. To był moment, gdy chłopi, rycerze i duchowni poczuli, że są czymś więcej niż zlepkiem dzielnic. Byli Polską. Poczuwali się do odpowiedzialności za honor państwa, co budowało silne poczucie wspólnoty narodowej. Taka mobilizacja i konsolidacja sił świadczyły o dojrzałości politycznej i organizacyjnej państwa Bolesława Krzywoustego, a także o jego niezwykłych zdolnościach przywódczych. Wiosną roku 1125 polska armia przekroczyła granicę. Rusini nie spodziewali się tak szybkiej odpowiedzi. Myśleli, że Bolesław będzie grał na zwłokę, że wyśle posłów, że spróbuje dyplomacji. Nie znali go. Bolko nie negocjował z tymi, którzy palili polskie wsie. Jego reakcja była natychmiastowa i bezkompromisowa, co miało na celu zaskoczenie przeciwnika i zademonstrowanie niezłomnej woli. Pierwsze padły przygraniczne strażnice. Ruskie posterunki, zaskoczone, nie miały szans. Ich obrona była symboliczna, a polscy rycerze, pełni gniewu i pragnienia zemsty, nie dawali pardonu. Potem przyszła kolej na wsie.
Tam, gdzie stawiano opór, zostawał popiół. Domy palono, plony niszczono, by pozbawić wroga zaplecza i ukarać za wspieranie agresorów. Tam, gdzie mieszkańcy klękali i błagali o litość, dawano im życie, choć często musieli oddawać swoje dobra. Ale łaska była rzadkością, a polska armia posuwała się naprzód z bezwzględnością. Polska armia szła jak fala, której nie zatrzymasz, nieubłagana, potężna i niszczycielska. Wilichów, dziś zapomniane miejsce, wtedy kluczowy punkt księstwa przemyskiego. Był to ważny ośrodek obronny, strategicznie położony, z rozbudowanymi umocnieniami. Zamek, palisady, zaplecze dla armii, wszystko to miało zapewnić skuteczną obronę. Wołodymirko i Rościsław zebrali tam wszystko, co mieli. Resztki wojska, najemników, nawet chłopów z widłami, których zmobilizowano w desperackim wysiłku. Liczyli, że forteca wytrzyma, że zatrzymają Polaków, że zmuszą ich do odwrotu. Wierzyli w siłę swoich fortyfikacji i w zdolność do obrony na własnym terenie. Ale nie zatrzymasz burzy gołymi rękami. Siła uderzenia polskiej armii była przytłaczająca, a determinacja rycerzy niezachwiana. Bitwa pod Wilichowem była jak błyskawica. Polacy uderzyli z 3 stron, stosując klasyczną taktykę oskrzydlenia. Kawaleria z jej impetem i siłą uderzeniową rozbiła skrzydła, zmuszając ruskie oddziały do ucieczki i dezorganizując ich szyki. Piechota wdarła się środkiem, torując sobie drogę przez umocnienia. Oblężenie? Niepotrzebne. Bramy padły, zanim Rusini zdążyli zorganizować obronę. Chaos ogarnął obrońców, a polski impet był nie do zatrzymania. Wołodymirko i Rościsław, widząc beznadziejność sytuacji, uciekli, zostawiając swoich ludzi na łaskę losu. A los nie był łaskawy. Polacy nie tylko wygrali, oni zmiażdżyli wroga, zamek spłonął, palisady runęły, a ziemia przemyska zadrżała pod kopytami polskich koni. Ogień strawił umocnienia, dym unosił się nad pobojowiskiem, a jęki rannych mieszały się z okrzykami zwycięstwa. To nie była bitwa, to była lekcja. Lekcja pokory, która miała na zawsze wryć się w pamięć ruskich książąt i ich ludu. Była to demonstracja potęgi, która miała odstraszyć potencjalnych agresorów na długie lata. Zwycięstwo pod Wilichowem to dopiero początek. Bolesław nie poprzestał na jednej bitwie. Jego armia ruszyła w głąb ziemi przemyskiej, niosąc ogień i miecz. Była to zaplanowana polityka spalonej ziemi, mająca na celu osłabienie potencjału militarnego i gospodarczego Rusinów. Wsie, które stawiały opór, znikały z mapy, spalone doszczętnie. Grody, które się buntowały, zamieniały się w ruinę, a ich mieszkańców spotykał surowy los. Pola, zadeptane, zniszczone, niezdolne do zapewnienia plonów. Młyny, zatrzymane i wrzucone do rzek, uniemożliwiając produkcję mąki i pogłębiając głód. To nie była tylko wojna, to była demonstracja siły, której celem było złamanie woli oporu i zmuszenie do całkowitego podporządkowania. Ale Bolesław nie był zwykłym najeźdźcą, który dążył jedynie do destrukcji. On budował w specyficzny, brutalny sposób, ale budował swoją strefę wpływów. W miejscach, gdzie Rusini poddawali się bez walki, zostawiał garnizony, które miały zapewnić porządek i egzekwować polską władzę. Odbudowywał studnie, naprawiał drogi, ale tylko tam, gdzie było to strategicznie ważne dla jego armii lub gdzie miało to pokazać dobroć nowego władcy. Dawał szansę tym, którzy chcieli współpracować, oferując im ochronę i względny spokój w zamian za lojalność. To była mądra polityka. Nie tylko niszczył, ale pokazywał, że Polska może być nowym panem tych ziem. Była to polityka marchewki i kija, gdzie zniszczenie i terror przeplatały się z obietnicami porządku i stabilności pod polskim zwierzchnictwem. Wołodymirko i Rościsław uciekli do Halicza, licząc na schronienie i możliwość zorganizowania nowej obrony. Halicz, będący ważnym ośrodkiem, mógł stanowić dla nich ostatnią deskę ratunku.
ale Bolesław szedł za nimi. Jak wilk, który zwietrzył trop, nie ustawał w pościgu, nie dając im czasu na przegrupowanie sił. Halicz był o krok od upadku, oblężony przez zwycięską armię polską. Ruscy książęta, przerażeni skalą klęski, widząc na własne oczy zniszczenie i beznadziejność dalszej walki, wysłali posłów. Przynieśli dary, obietnice, przysięgi, wszystko, co mogło skłonić Bolesława do odstąpienia od dalszej inwazji. To się nie powtórzy, mówili, zapewniając o swojej pokorze i gotowości do podporządkowania się polskiej woli. I wtedy Bolesław zrobił coś, co pokazuje jego geniusz strategiczny i polityczny. Zawrócił. Nie dlatego, że się bał. Nie dlatego, że miał dość walki. Zrobił to, bo osiągnął cel. Ruś była na kolanach. Wołodymirko i Rościsław stracili wpływy. Ich ziemie były w ruinie, a lud ruski przestraszony jak nigdy. Dalsza wojna, choć mogłaby przynieść jeszcze więcej terytorium, wiązałaby się z niepotrzebnymi kosztami, rozciągnięciem linii zaopatrzeniowych i ryzykiem wyczerpania sił, co mogłoby zostać wykorzystane przez innych wrogów Polski. Bolko wiedział, kiedy przestać. Jego celem nie było całkowite zniszczenie Rusi, lecz zdyscyplinowanie jej i zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Polska armia wracała w chwale. Pieśni rozbrzmiewały w obozach, rycerze liczyli łupy, a heroldzi układali opowieści o Wilichowie. Był to triumfalny powrót, celebrowany przez cały naród. To był marsz godny królów, świadczący o potędze państwa polskiego i geniuszu jego władcy. Zwycięstwo to umocniło pozycję Bolesława w Europie i zasiało strach w sercach jego przeciwników. Bitwa pod Wilichowem to więcej niż kartka w kronice. To moment, gdy Polska pokazała, że nie jest pionkiem na szachownicy Europy. To historia o jedności, odwadze i sile, która rodzi się z gniewu, ale kieruje się rozumem. Jest to opowieść o tym, jak determinacja i strategiczne myślenie mogą przekształcić gniew w potężną siłę napędową, prowadzącą do zwycięstwa i umocnienia pozycji państwa. Dla ówczesnych Polaków Wilichów stał się symbolem. W karczmach i na zamkowych dziedzińcach opowiadano, jak Bolesław zmiażdżył wrogów, jak obronił honor Biecza, jak pokazał, że z Polską się nie zadziera. Te opowieści budowały narodową tożsamość i dumę. Kościół, który wspierał wyprawę, widział w Bolku rycerza Chrystusa, obrońcę wiary przed pogańskimi wpływami i wrogami chrześcijaństwa. W kazaniach mówiono o krzyżu i mieczu, dwóch ostrzach, którymi Polska broniła swojej wiary i ziemi, co legitymizowało wojenne działania księcia w oczach boskich i ludzkich. Dziś Wilichów to niemal zapomniane miejsce, a jego historia często umyka w szerszych narracjach historycznych. Ale jego duch żyje. Żyje w opowieściach o Bolku, w pamięci o tym, że Polska, nawet podzielona wewnętrznie, potrafiła się zjednoczyć w obliczu zagrożenia i odpowiedzieć z siłą. Żyje w nas, Polakach, którzy wciąż nosimy w sercach tę samą dumę, tę samą wiarę w siłę naszego narodu. To dziedzictwo przypomina nam o niezłomności i determinacji naszych przodków. Kiedy stoisz nad Sanem, w ciszy, może usłyszysz echo tamtych kopyt, śpiew rycerzy i okrzyk „Za Biecz”. I może przypomnisz sobie, że historia Polski to nie tylko daty i suche fakty z podręczników. To opowieść o ludziach, którzy mówili dość i zmieniali świat. To opowieść o heroizmie, poświęceniu i strategicznym geniuszu, które kształtowały granice i charakter narodu. Niech Wilichów będzie przypomnieniem, jesteśmy narodem, który nigdy nie klęka i nigdy nie zapomina. Pamięć o takich wydarzeniach jak triumf pod Wilichowem buduje poczucie ciągłości historycznej i narodowej dumy, inspirując przyszłe pokolenia do obrony wartości i niezłomności w obliczu wyzwań. Czy są inne zapomniane bitwy z historii Polski, które zasługują na ponowne odkrycie?